To, że wyszła nowa FIFA, która już nie jest FIFą, nie oznacza, że dam się po raz kolejny nabrać. Nie jestem na tyle głupi, żeby wydać ponad 300 na sam tryb kariery menadżera, bo w Ultimate Team nie mam po prostu czasu grać. To już nie są te czasy, gdzie chodzę do szkoły i mogę napierdać dniami, nocami w tryb pełny schematów, a prawda jest taka, że jak zrobią sobie małą przerwę, to i tak będą do tyłu ze składem, a Electronic Arts w tym czasie zrobi więcej eventów, niż statystyczny Polak ma okazji do picia w roku. A wszyscy wiemy jak jest. Moim postanowieniem na ten rok jest kupienie gry wtedy, gdy raz stanieje, a dwa Ultimate Team okaże się najlepszym trybem od lat. Dlatego dziś mam święty spokój, zaraz odpalam YouTube'a i będę się bardzo dobrze bawił, patrząc jak inni przeżywają tę coroczną męczarnię. Także no, jakoś to się stało, że jestem w posiadaniu nowej FC 25, ale mam wytłumaczenie, bo w końcu wybitny Polak ma piosenkę w tej grze. Tak w ogóle będzie to pierwsza seria z Ultimate Team na tym kanale, dotychczas nagrywałem tylko kariery, więc jeżeli chcesz zobaczyć kolejne odcinki z tego trybu, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, a na pewno nic się nie ominie. Stajemy przed wyborem paczki powitalnej, nie wiem czemu wybrałem tutaj Hiszpanię, ale co nam może tutaj wypaść? Jest to Iglesias, który zdecydowanie nie grzeszy swoją kartą. Lecz nie ma co się śmiać, bo na początku będzie pewnie naszym głównym napastnikiem, także szerokiej bramki mu życzę. I tak wygląda nasz początkowy skład, ale on jest zajebisty. A tak serio to nikogo nie znam. Przepalamy sobie tego łebka na piłkarza na wypożyczenie i najlepszą opcją z tych wszystkich jest zdecydowanie Coman. Wybieramy stroje i herb, odbieramy nasze nagrody powitalne i możemy przejść już w pełni do gry. Jesteśmy w sklepie i mamy tutaj pierwsze paczki, które już na nas czekają. Zaczynamy od srebrnej paczki zawodników premium, w której trafiamy fenomenalnych piłkarzy. Lecimy ze złotą paczką, a w niej potężny Harry Maguire. Otwieramy dalej i mamy Ugartę z Manchester United. A przed nami paczki z dwoma zawodnikami do 83 overalla. Ale jest kilku ciekawych zawodników, których możemy wylosować. I trafia nam się kolejny zawodnik z Premier League, tym razem Bailey, który na pierwszy rzut oka nie ma takiej słabej karty. Jak na start uważam, że dobry traf, no ale mogło być lepiej. Druga taka sama paczka, no i kto to może być? A no tak, to Kumagai, no nie udawaj, że jej nie znasz. Zanim przejdziemy do otwierania kolejnych paczek, zobaczmy na paczkę z podglądem. Bo jak tutaj byłby Mbappé, to zrobię wszystko, żeby uzbierać te 7,5 tysiąca monet, ale czy będę musiał? Zdecydowanie nie. Kontynuujemy otwieranie naszych skromnych paczek i mamy lewego pomocnika z Anglii, z Premier League. No jest to Sterling, ale czy jest on cokolwiek wart? No tak średnio bym powiedział. Ale mamy kolejnego zawodnika z Premier League, statystyk fatalnych jakichś nie ma, więc na pewno wyląduje w pierwszym składzie. A w kolejnej paczce mamy Lermę i tak sobie myślę, że na sam start może powinienem wybrać Anglię, a nie Hiszpanię. Mamy tu jeszcze Desta, który ma całkiem przyzwoite tempo. I została nam ostatnia paczka wypożyczenia piłkarza Ultimate. I od 86 do 90 overalla jest masa znakomitych piłkarzy. A my trafiamy Taha, który nam kompletnie nie pasuje do składu. Ze wszystkich kart udało mi się zbudować takie coś. Zdecydowanie najlepsi piłkarze w składzie to Sterling i Bailey. A znalazło się nawet miejsce dla tej oto pani. I to nie jest tak, że ja chcę wykorzystywać kobiety w tej grze, ale no po prostu jak na razie nie mam kim grać. Pora przejść do pierwszego spotkania w Division Rivals. Jak na razie nie bawiłem się w taktykę, no bo też nie mam końcowego składu. Zagram kilka testowych spotkań, zbuduję lepszy skład i dopiero wtedy ustawię wszystko jak należy. A to skład naszego pierwszego rywala w FC 25, no jest zdecydowanie lepszy od naszego. Ale mnie ciekawi, jak będzie mu śmigał ten Cristiano Ronaldo. Zaczynamy mecz i już na samym starcie odczuwam, jaka ta gra jest powolna. No ale co roku mam takie odczucia, więc pewnie szybko się przyzwyczaję. Rusza teraz Sterling, ale fenomenalna sztuczka, ale traci piłkę. No jeszcze mi trochę czasu zajmie, zanim w pełni wyczuję tę grę. W poprzedniej edycji w Ultimate praktycznie w ogóle nie grałem. Akcja naszego rywala, Martinelli, dośrodkowuje na dalszy słupek, ale dobrze broni podwójnie nasz bramkarz. Iglesias dobrze uruchamia teraz Sterlinga, Sterling biega w pole karne, zagrywa do Bailey'ego, Bailey i mamy pierwsze trafienie w nowej FC 25. Znowu zachwycił nasz przeciwnik, Martinelli, ponownie do Gonzalesa, ten strzela i trafia, wyrównując na 1-1. Akcja naszej piłkarki, Pinto sam na sam, ale to marnuje. Ale żeby nie było, nie mam pretensji, bo to ja nią w sumie steruję. Ciekawe, czy będę też takiego samego zdania na przykład w Foot Champions. Dobra, teraz ruszamy Sterlingiem, Sterling, piękny zwód, zagrywa do środka, Iglesias i mamy prowadzenie 2-1.
Jesteśmy po pierwszej połowie i pomimo tego, że Iglesias strzelił bramkę, no to jest po prostu za wolny, więc robimy zmianę w składzie. A drugą część spotkania zaczynamy szybko od straty gola. Też z tych meczy nie będę wam za dużo pokazywał, bo są tu mecze po prostu o nic. Nawet nie mam jeszcze składu, więc szału tutaj na pewno nie będzie. Ale jak będzie dobry odzew tej serii, to może nawet zrobię live'a, więc pamiętajcie, żeby subskrybować. I ta zmiana Iglesiasa na napastniczkę dobrze nam zrobiła, bo strzelał na bramkę na 3-2. I na początku meczu mówiłem, że jestem ciekawy Cristiano Ronaldo i strzela nam teraz bramkę wyrównującą. I nasz pierwszy mecz kończy się remisem 3-3. Ale drugie spotkanie poszło nam zdecydowanie lepiej, teraz zobaczycie bramki z tego meczu. No i muszę powiedzieć, że ten Iglesias to jest bardzo dobry zawodnik jednak. Zresztą sami zobaczcie, jakie piękne bramki strzelą. I drugi mecz wygrywamy 8-2, więc powoli pchniemy się ku górze. Pora na ostatni mecz testowy, a to skład naszego rywala. I czy on nam sugeruje, że tych zawodników nie trafił w paczkach, tylko strumień? Rusza teraz Dest, biega w pole karne, trochę zwalnia, wycofuje do tyłu. Lerma zagrywa do Sterlinga i mamy 11. A przed szansą stanie Iglesias, który może polepszyć swoje statystyki strzeleckie. Ale żeby to zrobić, no musiałby strzelić bramkę. Sterling dośrodkowuje z rzutu rożnego i Ugarte umieszcza piłkę w bramce. Sam się śmieję z tego mojego komentarza, no ale musicie mnie zrozumieć, że nie nagrywałem głosu na żywo. Ale w kolejnych materiałach postaram się, żeby już tak było. A co do meczu, to Sorloth wyrównał na 1-1. Pedri sytuację sam na sam zamienił na gola. I po 3 spotkaniach mamy jedno zwycięstwo, 1 remis i 1 porażkę. Odblokowaliśmy pierwszą nagrodę w sezonie pierwszym. I chciałbym już bardzo przejść do budowania składu, no ale po prostu nie mam z czego tego składu budować. A dobrym sposobem na zdobycie kilku ciekawych paczek mogą być momenty, bo na przykład za 60 punktów możemy odebrać paczkę rzadkich kart piłkarskich, więc wydaje mi się, że jest to spoko opcja, ale trochę czasu minie, zanim te punkty uzbieram. Wyzwania też nie są jakieś ciężkie, bo na przykład tutaj musimy wykonać 10 celnych podań po ziemi, a już za 1 punkt możemy odebrać paczkę powitalną z 3 rzadkimi kartami. No ale nic ciekawego nie trafiamy. Więc ja się biorę dalej za wykonywanie tych misji i wrócę do was wtedy, jak zdobędę odpowiednią liczbę punktów. A few moments later. I udało mi się zdobyć 85 punktów, no i zrobiłem prawie wszystko, co się dało, no i to, co mi się chciało. A ze swojej strony mogę polecić robienie punktów przełomowych, bo za wykonanie 4 zadań z różnej kategorii trudności mamy dodatkową premię. I na przykład za wykonanie nowicjusza dostaliśmy aż 6 punktów premii, czyli łącznie 10 gwiazdek. No ale wymieńmy te punkty na paczki, zacznijmy od 5 rzadkich piłkarzy 75+. I mamy SO, USA, no i wiemy już, że będzie to piłkarka, ale do SBC jak najbardziej nam się przyda. I są to karty wymienne, tego nie wiedziałem i mogę po raz kolejny polecić robienie tych momentów. No ale żebym zdania nie zmienił, w tej paczce rzadkich kart piłkarskich musi wpaść coś dobrego. I mamy SPDK z Portugalii, z Bundesligi i wiemy już, że jest to Palinia, ale dodatkowo w paczce mamy aż 2 informy wymienne. Mukoko i Francisco Moura. I choć nie są one dużo warte, zawsze można je squickselować i mieć około 20 000 monet. Odblokowaliśmy dużo zadań, ale szybkość odbierania tych nagród powoli mnie wkurza. Jest to strasznie wolne, jak widzę, EA tego dalej nie naprawiło. Otwieramy pierwsze jakoś mało znaczące paczki. No i zostały same złote, których zawartość jakoś nie powala. Ale powoli, małymi krokami do przodu. W tej serii nie będę używał też FIFA Pointsów, także tylko takie paczki do otwierania nam zostają. No ale z czasem będzie się to oczywiście zmieniało, bo dojdą paczki za SBC, za nagrody. Więc na pewno nie raz trafimy coś dobrego. No a propos SBC, to wykonuję właśnie podstawy, a to najlepsze trafy z tych paczek. Nawet może nie najlepsze, tylko po prostu złote. Paczka 2 rzadkich kart piłkarskich przed nami. Wymieniona za bodajże brązowych zawodników, więc prawie jak za darmo. No a w niej walkout, lewy skrzydłowy z Brazylii. Liga Arabska, więc nie może to być nikt inny jak Neymar. I mamy mega kartę już w pierwszy dzień gry. Normalnie chodzi teraz po 150 000 końców. Sprzedać jej oczywiście nie możemy, ale będzie mega wzmocnienie naszego składu. Składu, który specjalnie pewnie zbudujemy pod Neymara. Otwieramy jeszcze złotą paczkę, tylko z jedną rzadką kartą. Mamy ekrany, ale to tylko Vivian.
Patrzę na ewolucję i jest coś takiego jak ewolucja kosmetyczna? Nie wiem kompletnie o co chodzi, ale zastosuję ją na Neymarze. I trzeba jakoś dalej zdobywać końce, ale grę online może jak na razie sobie odpuszczę. Do Rivalsów wrócę jak zbuduję już skład, ale jak na razie skupię się na Squad Battles. Bo myślę, że mało osób obecnie w to gra i będzie łatwo zdobyć ciekawe nagrody. A za na przykład Golda 1 mamy 9000 końców, paczkę 2 rzadkich złotych piłkarzy 83+, mega paczkę i paczkę 5 rzadkich złotych kart piłkarskich 75+, więc wymagania nie są jakieś olbrzymie, a nagrody całkiem fajne. I po 2 meczach zagranych, oczywiście grałem na bota, udało mi się wbić srebro 3, a to nagrody za tą rangę. Jednak pewnie na tym nie przestanę i zagram jeszcze kilka kolejnych spotkań, a i paczki z nagród będą lepsze. Odblokowaliśmy kolejną nagrodę w sezonach i mamy tutaj piłkarze 75+ do wyboru. Wybieram Aspasa. Cały czas wpadają nam paczki za różne zadania, ale nic ciekawego w nich nie ma. I dobrze, że się w porę skapowałem, bo kończyło się SBC o złotą paczkę piłkarską Prime. Było to zadanie wcześniejszego dostępu, które wykonałem. No a z tej paczki trafia nam się bramkarka Barcelony. A w środku mamy takich piłkarzy. Próbowałem na rynku sprzedać te 2 informy, ale niestety się nie udało. I zdecydowałem się na squicksellowanie ich, żeby mieć fundusz na nasz pierwszy pełnoprawny skład. No a właśnie, co do naszego składu, to zakupiłem już wszystkich potrzebnych mi piłkarzy. Naszym bramkarzem zostaje Alex Romero, ceniony na 84. Damy mu szansę, zobaczymy jak się sprawdzi. Środkowym obrońcą zostaje Koulibaly. To, że gra w Arabii Saudyjskiej sprawia, że jest mega tanią kartą. Obok niego na obronie będzie grał Ibanez, który ma bardzo dobre statystyki jak na środkowego obrońcę. Zapłaciłem za niego niecałe 2000 końców, a na pewno jakby grał w Premier League kosztowałby kilkadziesiąt tysięcy monet. Na prawej obronie będzie biegał Molina, na lewej Balde. Naszą dziewiątką będzie napastnik Realu Madryt, Endrick. Trochę musiałem za niego zapłacić, bo kosztował chyba około 8000 końców, ale ma dobre statystyki. Na prawym skrzydle zawodnik też w okolicach tej kwoty, Diaby. W środku pomocy postawiłem na Kessiego. Nie gra on obecnie w żadnej czołowej lidze europejskiej, także jest mega tanią kartą. Zmieniamy jeszcze formację na 4-3-3 opcja 4. I na SPO umieszczamy naszego Neymara. Drugim środkowym pomocnikiem będzie Lemar, który również nie kosztuje za dużo. Jestem ciekawy jak będzie się nim grało. A na lewym skrzydle umieszczamy Carrasco. Ustawiamy ławkę rezerwowych i dodajemy style gry naszym zawodnikom. I w tym temacie mamy już wszystko ogarnięte, pozostaje nam tylko wybór taktyki. Styl konstruowania akcji ustawiamy na zrównoważony. Wysokość linii obrony dajemy na 59. No a teraz rolę zawodników. Koulibaly będzie po prostu obrońcą. Ibanez dostaje rolę stopera. Molinę pozostawiamy bez zmian. Balde dajemy fałszywego bocznego obrońcę, licząc na to, że będzie brał udział w akcjach ofensywnych. Kessiemu zostawiamy box to box, za to Lemara chciałbym widywać trochę wyżej, także będzie półskrzydłowym. Neymarowi dajemy cofniętego napastnika, a resztę jak na razie pozostawimy bez zmian, zobaczymy jak oni się spiszą. Także przejdźmy do kolejnego meczu w Rivalsach i oceńmy naszą taktykę. Przeciwnik zdecydowanie z gorszym składem, więc mam nadzieję na zwycięstwo. Pierwsza akcja, Lemar zagrywa do Diabiego, ten w polu karnym i będziemy mieli 11. A do piłki podchodzi Kessi, zamienia ten rzut karny na bramkę. Neymar uruchamia teraz Endricka, ten biegnie sam na sam, zobaczmy jak to się skończy. Strzela i mamy 2-0. A przeciwnik woła o przerwę, więc chyba wyjdzie nam z meczu. I tak też się dzieje, szybko wygrywamy. Kolejny przeciwnik przed nami, no i nie ukrywajmy, ma już lepszy skład od naszego. Skład nie gra, ale tak się złożyło, że to właśnie nasz rywal wychodzi na prowadzenie. Ale możemy wyrównać, Endrick w polu karnym i zmarnował tę sytuację. Dośrodkowanie z rzutu rożnego i Ibanez, ale on wyskoczył do tej piłki i mamy wyrównanie. Neymar z jaką łatwością wbiega w pole karne i tą sytuację zamienia na gola. Neymar ponownie z indywidualnym rajdem. Neymar i 3-1. Endrick znowu sam na sam, no teraz musi, ale co on teraz zrobił? Ale na szczęście w kolejnej akcji się zrehabilitował i strzela gola na 4-1. I nasz kolejny przeciwnik wychodzi z meczu, który wygrywamy. A my pniemy się ku awansowi do 7. ligi. Następny mecz wygrywamy aż 12-2. Gratulacje dla przeciwnika, bo nie wyszedł ze spotkania i grał aż do ostatniej minuty. Następne spotkanie to zwycięstwo 5-3, co sprawiło, że awansowaliśmy do 7. ligi. Pomijając jakieś niepotrzebne karty i krzesełka, mamy 2 paczki do otworzenia.
Złota paczka bez szału, ale mamy jeszcze paczkę z 2 piłkarzami 75+. Niby niepozorna, ale przecież trafiliśmy Neymara właśnie z takiej paczki. A teraz mamy lewego obrońcę ze Szkocji. Premier League, już wiemy, że będzie to Robertson. No i fajnie, bo jest oceniony na 85 overalla, ale w naszym składzie i tak nie zagra. Kolejny mecz w Rivalsach to wygrana 9-4, ale po tym spotkaniu stwierdziłem, że rola skrzydłowego dla Diabiego nie jest dobrym wyborem. Ustawiam mu schodzącego napastnika i mam nadzieję, że będę go bardziej mógł wykorzystać w akcjach ofensywnych. A my jesteśmy w trakcie już kolejnego spotkania, przegrywamy 7-6 z naszym rywalem, ale zauważcie, że ma on już 2 czerwone kartki i gra w 9. I czy udało mi się wygrać ten mecz? Przekonajmy się. W sytuacji sam na sam Endrick odgrywa do Lemara, który wyrównuje. I do samej końcówki było nerwowo, ale w ostatniej akcji meczu ruszamy 4 zawodnikami. Neymar odgrywa do Endricka, ten daje nam zwycięstwo w tym meczu. Kolejny mecz i kolejna gładka wygrana. I zdobywamy kolejne paczki, w których trafiamy babę. Znowu trafiamy babę. Trafiamy nie babę, tylko Moreno. I na sam koniec trafiamy Pedro Porro. Wykonujemy dalej SBC z podstawami. I znowu trafiamy babę. Trafiamy już nie babę, tylko pani Dudek. No i znowu trafiamy babę. Środkowy obrońca. Dania. Christensen. Znowu SBC. I nagrody za zadania. Znowu baba. Maino, środkowy pomocnik, Hiszpan, La Liga, Dani Olmo, ale kartę to mógłby mieć lepszą. Srebrnej paczki nie nagrywałem, a tam proszę. Zawodnik z drużyny tygodnia. Wykonałem kolejne SBC, za które dostałem złotą paczkę premium. I tym razem nie ma już baby, ale jest Ledezma. Więc tak wyglądał mój pierwszy dzień z FC25. Ten Neymar podratował sytuację i w dniu premiery mogę się pochwalić składem za około 200 000 monet. Jeżeli oczywiście jest się czym chwalić. Więc to tyle w tym odcinku. Zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, tak aby nie ominąć następnych. I wbijaj na kolejne materiały, które wyświetlą Ci się za 3, 2, 1.